Cześć, witam Was w kolejnym wideo, gdzie porównam najlepsze rozwiązania do transkrypcji filmów. Czyli poszukamy takiego serwisu, usługi, która zrobi to dobrze w języku polskim. Wytypowałem 3 najlepsze serwisy i postaram się szczegółowo porównać ich cechy. Ale najpierw powiedzmy sobie, po co robić taką transkrypcję i dlaczego opłaca się dodawać napisy do filmów. Na YouTubie, Facebooku lub innych social mediach ludzie oglądają filmy bez dźwięku. Dzięki napisom zrozumieją, o czym jest obraz i będą w stanie w pełni zrozumieć treść lub przekaz wideo. Pewnie często Ci się zdarzyło, że przewijałeś wideo i dopiero kiedy miało napisy, potrafiło przykuć Twoją uwagę i oglądałeś je dalej. Kolejnym atutem dodawania napisów do filmu jest oczywiście docieranie poza granice naszego kraju, czyli przy wstawieniu napisów w języku angielskim będziemy w stanie docierać do ludzi na całym świecie. I tym samym zwiększamy ilość naszych odbiorców. Naprawdę, często jest tak, że mamy super treści, wystarczy zrobić transkrypcję wideo, przetłumaczyć je i w ciągu pół godziny będziemy mieli film, który dotrze do znacznie większej ilości oczu. Dodatkowo filmy, które posiadają napisy na takich platformach jak YouTube lub Facebook są bardziej premiowane, a to oznacza, że algorytmy będą zwiększać ich zasięg ze względu na to, że lepiej rozumieją, o czym jest film, ale także nasze wideo będzie bardziej dostępne dla widzów. Kiedy zrobisz sobie transkrypcję wideo, będziesz mógł wykorzystać treść do tworzenia innego kontentu, takiego jak treści blogowe lub inne teksty. To, co zostało już stworzone, jesteśmy w stanie wykorzystać na wiele sposobów. I jeszcze jedno bardzo ważne słowo: dostępność. Niektóre instytucje są zobowiązane, żeby ułatwić dostęp do wideo osobom niepełnosprawnym. Inaczej będą płacić bardzo wysokie kary. Dlatego jeżeli tworzysz dla jednostek państwowych, to transkrypcja będzie dla Ciebie bardzo przydatna. I dzisiaj właśnie skupiamy się na tworzeniu napisów do filmu i w jaki sposób to najłatwiej zrobić w języku polskim. Głównymi kryteriami oceny serwisu będzie jakość tekstu, intuicyjność oraz oczywiście koszt usługi. No i lecimy. Pierwszym serwisem, który chciałbym polecić, jest serwis subtitled.com i co warto dodać, jest to polski serwis polskiego twórcy. I jak możemy zobaczyć, dodawanie naszego wideo jest bardzo proste. Wybieramy plik lokalny, zmieniamy język nagrania i wybieramy plik. Interfejs jest bardzo przejrzysty. Na plus tego serwisu możemy dodać to, że na bieżąco pokazuje nam, jak będą wyświetlać się napisy. I w wizualny sposób możemy też kontrolować czas ich wyświetlania. Po prostu przeciągamy suwakiem, naprawdę fajna opcja. Po prawej stronie możemy sprawdzić, czy tekstu nie jest za dużo. Serwis podpowiada nam tym samym, czy widz będzie w stanie przeczytać taką ilość tekstu w danym przedziale czasowym. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie tekstu, to serwis radzi sobie całkiem nieźle. Oferuje przesłuchiwanie fragmentów w przyjemny sposób, możemy nawet dopasować prędkość odtwarzania, ale największą jego wadą jest to, że nie możemy dodać wyrazów do słownika. A jest to, uważam, niezbędne, ponieważ często będzie nam się zdarzać, że program źle wykryje dane słowo i będziemy musieli je poprawiać. Serwis Subtitled nie posiada funkcjonalności wykrywania osoby, która w tej chwili mówi. Za to jest to najtańsza opcja. Za chwilę powiem o cenach. Kolejny serwis to HappyScribe. I tutaj też bardzo intuicyjnie możemy się poruszać po serwisie. Wygoda i łatwość obsługi jest na prawidłowym poziomie. Muszę powiedzieć, że ten serwis ma troszeczkę niższą jakość tekstu i nie tłumaczy tak trafnie jak serwis polski lub ostatni, który Wam zaraz zaprezentuję, ale tutaj funkcja słownika działa. Tym samym zaoszczędza nam wiele czasu. Serwis jest w języku angielskim, ale nie powinno to stanowić dla większości problemu. Reszta funkcji jest podobna do poprzedniego serwisu. I teraz chciałbym pokazać Wam serwis Sonix, który uważam, że jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które muszą stworzyć napisy do filmów. Dzięki intuicyjnemu przesłuchiwaniu naszego tekstu oraz bardzo dobrze skonstruowanemu słownikowi jestem w stanie zaoszczędzić mnóstwo czasu i pracuje się mi z nim naprawdę wygodnie. Serwis oferuje według mnie najlepszy interfejs i jest najbardziej intuicyjny. Oczywiście posiada funkcję słownika i co najważniejsze, jakość tekstu, który wychodzi z tego serwisu jest na najwyższym poziomie
z tych 3 testowanych. Co oznacza, że w edycję tekstu będziemy musieli włożyć mniej czasu. Tutaj również możemy sobie zobaczyć, jak pewny był serwis co do słów, które tłumaczył. I widzimy, na czym powinniśmy się skupić. A teraz porównamy cenę za godzinę przetworzonego materiału. Pierwszy serwis kosztuje 20 zł netto za godzinę. Jest to najtańsza opcja z tych 3 serwisów i nie udało mi się znaleźć tańszej opcji nigdzie. Godzina w Sonicsie kosztuje $10, a w HappyScribe będziecie musieli wyłożyć $12. Osobiście od serca polecam wam serwis Sonix. Kosztuje on kilka złotych więcej od najtańszego, ale zaoszczędza mnóstwo czasu, ponieważ nie będziemy musieli co chwilę poprawiać wyrazów, które automat nie do końca skojarzy. Jeżeli nie będziesz wiele korzystał z serwisów, to jak najbardziej mogę polecić Subtitled, bo do pojedynczych projektów i tak sprawdzi się całkiem przyzwoicie. No i posiada wiele dodatkowych funkcji, które również mogą się przydać osobom początkującym. Jeżeli podobał Ci się ten poradnik, koniecznie zobacz to wideo, w którym pokazuję 5 aplikacji, które są mega przydatne dla filmowca lub fotografa, oraz zobacz ten film, a nie pożałujesz. Bardzo dziękuję za obejrzenie, zostaw suba oraz łapkę w górę i do następnego odcinka.